Cześć, witajcie. Dzisiaj coś dla fanów czworonogów, czyli medalion z pieskami. Zapraszam na film. Bazą pracy jest plastikowy medalion o średnicy 9 cm. Zaczynam od oszlifowania go papierem ściernym, następnie maluję go podkładem akrylowym. Z papieru ryżowego wyrywam dwa pieski i przyklejam je do medalionu klejem do decoupage. Aby obrazek ładnie dopasował się do krzywizny medalionu, przerywam papier w kilku miejscach. Wybieram takie fragmenty obrazka, na których nie będzie tego widać, czyli na przykład gałązki tui, a nie głowę pieska. Powierzchnię pod papier ryżowy smaruję klejem, okładam na nim obrazek i kolejny raz smaruję klejem. Kiedy kleję na powierzchniach obłych, często wygładzam przyklejony papier opuszkiem palca, po to, aby pozbyć się ewentualnych zmarszczeń czy zgrubień. Bardzo istotne jest, aby podczas takiego wygładzania mieć na palcu klej. W przeciwnym wypadku możemy zniszczyć pracę. Po zabezpieczeniu pracy lakierem domalowuję tło do obrazków. Użyłam farb białej, ciemnozielonej, beżowej i odrobinkę turkusu. Jak widzicie, farb nie mieszam na podkładce, nabieram je na gąbeczkę, często kilka na raz, a następnie tapuję medalion. Ten sposób pozwala bardzo fajnie łączyć farby ze sobą. W międzyczasie zrobiłam jeszcze dwa małe wyciski z gesso i wyciski po wyschnięciu maluję tymi samymi farbami i tutaj jeszcze na mokro przecieram je wilgotną chusteczką, aby podkreślić wzór wycisku. W szufladzie znalazłam wstążkę taką pogniecioną, która kolorem idealnie pasuje do mojej pracy. Zawiązuję sobie z niej dwie wstążeczki, a następnie bielę je, ale wiecie, nie białą farbą, tylko tą, której używałam do pomalowania wycisków. Taki zabieg bardzo fajnie podkreśli wszystkie zagniecenia i nada takiego klimatu vintage. Tutaj właśnie widać, jak farba podkreśla zagniecenia na wstążce. Medalion ochlapuję zieloną farbą, a po jej wyschnięciu zabezpieczam całą pracę lakierem matowym. Zawieszka w oryginale była złota i nie bardzo pasowało mi to do pracy, dlatego przemalowałam ją na zielono. Pędzelek usuwam, zawieszkę wkładam na miejsce, doklejam kokardki i moje wyciski.
Na wyciski i pod nie dokładam jeszcze troszeczkę brązowej pasty woskowej. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.